Prvokrátno jestem w czeskich żeleznicznych pojazdach. Prvokrátno. Dobro jest, przyjacieli. Inwazja międzysłowiańskiego języka na Czechię poczęła się. Czeski jest mnogo bliski polskiemu języku i jest takowy stereotyp wielkiej podobności, wzajemnej podobności, bliskości języków polskiego i czeskiego i słowaczskiego. No ja wam mogę rzekć, że jakoby nie było tutaj ilustracji, Poliak tutaj tekst na czeskim by już nie rozumiał. Ja myślę, że mi będzie trzeba umrzeć na tutaj czeskiej ziemi. Nie będą już wracać się do Polska. Nie mogą przeżyć bez internetu. Te okna w Czechii są osobliwe. Nie możesz filmować kroz okna tu. Takowe izolacjonistyczno-narcystyczne okna. Możesz filmować jedynie siebie. I tak, dragi moi, my jesteśmy doszli do Czechii, główna kraina piwa, ateizma, piwa i słowiańskich idei. Вот tako, że kako to nazwać, wiedro na odpadki, zajmliwość turystyczna, klasyczno czeskie wiedro na odpadki i ma w sobie 50% flaszek od piwa, a potem są все ostale odpadki. Mnogo piwna kraina. Вот i niekakowy pamiętnik niekakogo ważnego człowieka. To był, myślę, niekakowy wielki wariciel piwa. Ako jemu postawili pamiętnik, widzimy pamiątki pierwszego a drugiego odboju. Odboj? Może być i była niekakowa bitka ili niečto tako, a może być i to tako, że jest niečto z piwom związano, nie znam. To jest krasiwo w Czechii. W przybliżno всяком mieście możesz kupić sobie swoją merunku. Mnogo dobro. Jest festiwal Zawisofest. Przyzwał mnie profesor na tutaj festiwal. Je mi mnogo zajmliwo, kako będzie. Oni chcieli, abych ja z jednym Czechom делал moderację na międzysłowiańskim języku. On będzie mówić na czeskim, a ja na międzysłowiańskim. Jeszcze nigdy nie делал, jestem takiej moderacji i to będzie całkiem improwizowano. No i uvidíme, będziemy się rozumieć jeden z drugim ili nie. To jest zajmliwa katka. Takiej czeskiej katki jeszcze jestem nie widział. Potok i Tanwald. Gory, les i deszcz także. Da. Trzeba mi zakryć wideoaparat od wody. Deszczi nemnogo. O, krasiwy dom. Krasny grad. Moment, koridor. Вот to jest lokalny artyst z Czechii. Tradycyjny folklor z regionu. Dobry dzień. Mnogo zajmliwo, mnogo krasiwo. Kako w всяком koridoru jest graffiti i szum na ulicach. To jedno
jest vo всех gradach świata. Pogledajte na krasotu czeskich domów. To je už jeden deň i polovina kako ja jesam v Čechiji i no tut jesam kako by to rekli takowy reprezentant međuslovianskog języka i tak ja cały czas govorim jedino na međuslovianskom języku bez nikakoj favorizacji, bez niczego, tako kako ja govorim k vam na međuslovianskom kanale i vsi to rozumieją. Ja jesam mnogo milo udivjeny, osoblivo jesam słyszał od Ukraińców, od Rosjanów, że czeszski nie jest rozumliwy i że Czechy nie będą rozumieti međuslovianskiego. Rozumieją mnogo dobro. Wczoraj my jesmo pili nemnogo piwa. Ja jesam tako, że mogel prvokratno popróbowati czeszko piwo w Czechii i była tako, że jedna Ukrainka i jesmo govorili mnogo czasa bez nikakowych problemów. Ja jesam govoril na međuslovianskom, oni govorili na czeszskom, tamta Ukrainka na ukraińskom i było wszystko mnogo razumliwo, mnogo sloviansko i tako, że było mnogo piwa. Czechia jest krasiva, są te lesy, są te gory. Je dobro. To je Tannenwald, to je takowy mały grad. 6000 ludzi, 7000 ludzi. Mi se mnogo navidi. Ja bych jeszcze ochotno posiedział tam na zabawie. No, obwęskie mnie przyzywają, to jest montaż do wideo na niedzielę. I tak jeszcze tam będą se wracati kratko, daby z wideo zapisywati makule profesora Zbyńka, a potem ponowno montowanie. W Lesznie była ulica Slovianska, a tu jest ulica na Balkanie. Mnogo krasivo. Kako w domu. Praktyczno kako w domu. A gledajte. Słońce, gory, potoki. Mnogo dobro. To jest tako, że zajmliwo. Drewniane domy. Jest i cyrkow. Okej, dobry dzień ludzi, dobrodošli na mojem pierwszym amatorskim turystycznym reportażu. To jest grad Desna, czeski grad, to jest liberski kraj i może być i to jest normalny grad. No, zajmliwość jest takowa, że tutaj grad przed Wtorą światową wojną było w tym gradzie mnogo Niemców. Profesor Zbyniek, który jest tam, on jest wnutri tego doma, mówi, że mogło być i darze 80% Niemców w tym gradzie. I po wojnie, potem kako wojna się zakończyła, ci Niemcy byli przeniesieni do Niemcji, a tu przyszli Czechy. I tak aktualnie możemy w Desnie, w tym gradzie uwidzieć mnogo domów, które są po niemieckie. Tutaj dom może tako nie izgledać, on jest nowy, on tako izgleda, jakoby był nowy, no on był prosto remontowany. To jest jeden z starych niemieckich domów, możemy tam uwidzieć niektóre elementy, na przykład drewniane elementy. Jest to wielki dom bogatych Niemców. Tu na przykład możemy uwidzieć, jest, jak to rekli,
dom pczeli dom, na polskom to je ul, ne znam dobro kako to bude, na međuslovianskom ne pamiętam. To je mjesto, takowy domek, gdzie byli pčely i tu był med. To bude imati približno 70 let. To dělal otec profesora Zbyňka. On imał te pčely. I pčely byli takože niže. Тут cała ta ziemia to byli takowe pczele domki, małe domki pczele. To są tak zwane sudeckie domy, sudeckie niemieckie domy i z tego powodu, że tu są te góry Sudety, to jest część Karpat. Da? I to miasto, tutaj dom, i ma zaisto międzynarodną historię. Dom je niemiecki, aktualno je czeskie, a na przykład tu ścianę, te kamienie tu jest takowa kamienna ściana, możecie widzieć, to przed wojną konstruowali Italijcy. Nie mieli robotę i tak działali te kamienne ściany. No, ja namierzam chodzić немного po ogrodzie i jeszcze pokazywać немного domów i konstrukcji z tego grada. No, prosto chwała profesoru, bo będziemy imati takoże możliwość uwidzieć takowy po niemiecki, czeski dom wnutri. A, kofola. To jest, nepili jest jeszcze kofoly. Kofoly nie znasz? Nie chcesz ochutnać? To jest, dragi ludzi, to jest socjalistyczna czeska Coca-Cola, słowiańska Coca-Cola, a to jest profesor Zbyniek Koldowski. Ahoj. Da, ja jeszcze z nim będę działać rozgovor potem. Da. No dobro, i to jest dom profesora. I tak historia tego doma jest takowa. Najpierw był Niemiec, który działał materace i podobne przedmioty, jak stolki i tak dalej. I on работал zajedno z dziedem profesora. Jego imię było Kamil Preußler. Niemieckie imię, no dzied był Czech. I jak widzicie tutaj dom, on aktualno jest mnogo moderny. Nie jest veľmi stary. No jest jednocześnie możliwe widzieć niektóre elementy. A moment, jest problem z trzeba. Da. Tutaj dom jest nowy, obnowiony. 7 lat jego remontowali. Widzicie, jak jest krasiwy dom. Nikakich znaków jego starosti nie uwidzicie. No, ako będziecie chodzić po tym wielkim domie, możecie uwidzieć jednocześnie niektóre znaki przeszłości i historii tego doma. Na przykład to jest to. To nie jest to, nie jest to, to jest to. To jest takowa, nie znam jak to rzekł na međuslowianskom, ja bych to rzekł szyjąca maszyna. I to jest jeszcze maszyna dziadka profesora Zbyńka. On na tutaj maszynie działał matrasy i tak dalej. Jak widzicie, jest to tako. I tu człowiek tiskał nogoju. I tu było kolo. To jest kolo, które wrtilo się, krążyło od tiskania nogami. Tu takože było jedno kolo. Tu jest takowy powraz z gumy. I możliwe było szyty bez nikakiej elektryki. Prosta konstrukcja, mnogo dobra. I tak dziadek profesora tu zajedno z tym Niemcem imał w tutaj komorie
miasto, gdzie oni rabotali. Potem była wojna i Niemiec poszedł won, a mądry dziadek profesora wziął tutaj dom i jego kupił. Domy byli niedragie, mnogo Niemców opuściło swoje domy i można było to niedrago kupić. W tutaj komorie, jak ja sam mówił, oni istwariali, szyli te matrasy i stolki, a tu je prodawali. To był takowy magazyn, takowa prodawalnia. Aktualnie tu są te łoża, postelie. No tako, że tu możemy uwidzieć znak, jak to było przedże. Poglądajcie. Tu idzie takowy prag, jakoby rekti, na ścianie. I tu takoże to tworzy takowy kwadrat, takowy czterokątnik. To jest z tego powodu, że tu aktualnie jest okno. No tam byli wielkie wrota, wielkie drzwi. Tam przychodzili klienci i kupowali krasiwe materace dziecka Kamila Preußlera. I tak, jak możecie widzieć, tu jest jeszcze stary pecz, gdzie tam dawali koks, tak ja myślę, to można rzekć na międzysłowiańską. Tu był koks i to ogrzewało dom. Możecie poglądać na ornamenty, jeszcze stary kamienny pecz z tych takowych kamiennych desek, nie znam jak to rekti, kafel, no da. I jak widzicie, aktualnie wszystkie te przedmioty, które jeszcze pamiętają od historii tego domu, są w rozlicznych częściach, w rozlicznych komorach. Na przykład aktualnie tu jest kuchnia. Tu możecie sobie przygotować jelo. No, tu możecie uwidzieć jest stol, który nie jest takowy obyczajny. To jest stary stol, na którym работал dziad profesora. Tam, na przykład, byli niekakove orędzia, niekakove instrumenty. On tam szył, na tym działał rozliczne roboty. A aktualnie tam możesz sobie zrobić niekakove knedliki, jako jest i Czech. Jak możecie widzieć, to jest prewielki dom. Zaiste Niemiec był bogaty. Tu, na przykład, tako, że jeszcze jedna zajemliwość. Tak, aby to było dobrze widzieć. To nie są drzwi. To jest miasto, gdzie było jedzenie, gdzie można było mieć niekako jediwo na zimę. Jak widzicie, tu mogą jeść postawić kysle ogórki i tak dalej. Tu tako, że no, aktualnie jest tam już elektryka, a kysle ogórki nie, na żalość. No i tak generalnie tak szła ta historia. Dziadek Kamil Preußler był szczęśliwy. On miał swoją fabrykę. Niemiec poszedł won. No a potem przyszła tako, że komuna i na żalość jego fabryka była zatworiona. Miał niekakowe pszczele, no trzeba jemu było chodzić do fabryki w Gradzie i tam robotać około stekla. Oni tam stwarzali steklo. Tam, a tutaj, jak możecie uwidzieć, wtóra szyjąca maszyna. W całym domie są 3 takowe stare szyjące maszyny.
pamiętniki historii tego doma. A tu możemy uwidzieć człowieka, o którym jest ta historia. Moment. Gospodin Kamil Preilsner i jego żona свадьбена Jarmila Pluchowa. A tu możecie myśleć i tak, że to jest niekakowy dziadek, a to jest jedyny obman. To jest prosto niekakowy moderny obraz bez wielczego znaczenia. Takowych domów jest veľmi mnogo w Desnie, w gradzie Desna. Je zaisto, to można poznać te domy, to są wielkie konstrukcje, często z ornamentami, gdzie żyli Niemcy. A tu jest jeszcze poslednia postojka, to jest podzemna komora. Tu był pecz i zajmliwo za tymi drzwiami, gdzie nie będziemy wchodzić, tam jest także studnia, kладенж, tam jest woda. Ako jest na przykład wojna, ty możesz siedzieć i brać wodę gratis. Tu także, a tu jest jeszcze jedna interesna stvar, to znaczy możecie uwidzieć, tu są takowe małe rowki. I tutaj rowek idzie przybliżno w całej komorze na ziemi. Jest i idzie won. To jest prosto za to, że te jezerskie góry są veľmi wielkie. Jest mnogo wody w ziemi i trzeba było делать takową jakoby meliorację w podzemnych komorach, daby komory w górze, wyższe komory nie brali wodę, daby ściany nie byli wielkie. No i tak wygląda klasyczny czeski dom w gradzie Desna. Chwała wam za poglądanie. Będziemy jeszcze něco widzieć. Podarowali mi czaszkę kofoly. Możemy rzekć, że to jest mnogo symboliczne. Czeska socjalistyczna wersja amerykańskiej Coca-Coli około niemieckiego doma. Na zdrowie. Z italijskimi ścianami. Idziemy dalej. Chwała wielka profesoru za możliwość poglądania tego doma wnutri. Tutaj dom można podnajmać na niekakowy odpoczynek w Czechii i tak to jest dom, który się imienuje kako na Booking? Wedle, ako możecie widzieć na Bookingu dom wedle, to znaczy to jest tutaj profesorow dom, ako będziecie mówić międzysłowiańskim językiem, może być i cena będzie mnogo niższa, możecie targować się. O, my jesteśmy z Beńką w gradzie Przychowice. Możecie, to jest blisko Tanwalda, no to jest już czeski grad. Możecie uwidzieć rozliku. Na przykład tutaj dom, on jest już drewniany, on jest czeski, tam także czesko, nie jako te wielkie, straszne, kamienne niemieckie domy. To jest sama natura, widzicie, także tam jest drewniany dom, cyrkow. My idziemy na takie wysoko miasto, na czeską to jest Wychlidka, a na międzysłowiańską nie znam, jak to jest.
prosto takowo obserwacyjne miesto, gdzie jest możliwe uwidzieć całą okolinu. No i na przykład my jesmo govorili z Zbyniek je tu, my jesmo govorili, że można jest uwidzieć razliku w tutom gradzie, który był czeski, i w gradzie jako Tanwalde, który był niemiecki, a Niemcy byli przeniesieni do Niemcji. W tutom gradzie, w tych okolinach, to są duże karkonosze, a nie Izerskie góry, da, hory. Tu jeszcze niedawno ludzie govorili narečjem i dialektami. Te dialekty już są mrtwe, tak Zbyniek govori, ale w Tanwaldzie takowych dialektów prosto nie było nigdy. I tu możecie uwidzieć lesy, łąki, drewno, czeskie żeny i tak dalej. O, tak, że tam jest krasiwy dom. To jest zajmliwo. Jeszcze są takowe nowe konstrukcje, no styl jest jeszcze stary, folklorny, drewniane domy. To mi się nawidzi. Nemnogo kako w polskim Podhaliu, da. Tako, że tam są góry, ludzie tako, że drewniane domy stawiają. Idemo dalej. Zdeněk jeszcze rzekł odnośnie tych drewnianych domów, że to nie jest jedyna tradycja, to jest tako, że praktyka, i z tego powodu, że w górach w jednej minucie masz słońce, a w drugiej minucie masz deszcz. I jako przyjdzie zima, jest wiatr, jest śnieg i generalnie jest smutno i żałosno. Takowy drewniany dom z ogniem wnutri ili prosto z niekakowym teplem na gaz jest mnogo dobry na te górskie okoliny. Tako jest, Zdenku? Ja. Da. Ja. A вот tam możecie uwidzieć jezero i tam jest pregrada, tama. Prosto tam niedawno, 100 lat nazad była katastrofa, tam ta pregrada, wodna pregrada padła i poleciała wniz. Woda na miasto, to było... I to było... na Białej Desnie ta pregrada. To jest, taka była katastrofa na Białej Desnie. Точно tam. Тут, jak widzicie, jest takowa mała górka i tam jest wieża około Liberca, tam jest grad Liberec, tak, że tam jest można wchodzić na onu wieżę i oglądać na okolinu. I tam są duże Lużickie góry. Pozdraw всем serbo-lużiczanom. Wieża, jako i z bajki, to jest to miasto, gdzie my jesmo chcieli wejść, aby widzieć okolinu. No, ona już jest zatworiona. Zacz to jest zatworiona, ja nie znam. Wierodostojno tam jest niekakowa krasiwa princezna, która czeka swojego rycaria i zatworzyła ją tam niekakowa czarownica i wieża jest zatworiona. Legenda mówi, że ta wieża ma 20 000 lat i to była kolebka starodawnej Wielkiej Czechii, która była od Czarnego Morza do
Sredzemnego Morja i do Bałtyckiego Morja i zmyśliła knedliki, a to jest, dragi przyjaciele, stol, kamienny stol, antyczny, kamienny, starodawny, na którym był mianowany, był koronowany pierwszy król Wielkiej Czechii. Sława jemu i cześć. Dnes tworimy mity, za jutro to już będzie prawda. A moment. Ryzykujemy żywot, aby mieć dobre wideo. Moment. No knedliki, które jestem predże jedal, dali mi siłę i krepkość. Jedajcie knedliki. Knedliki są to spasenie żywota i powyższają rozumienie międzysłowiańskiego. O, вот jest mu na górze. Na wyrchu. Tam jest Liberec, o którym jestem mówił. Tam jest jezero, gdzie była ta przegrada. A tu jest Grozno Skakati. No. Krasiwo. Mnogo Czechii można uwidzieć. Idemo dalej, myślę, da? Okej. Вот możemy uwidzieć, to byli firmy, fabryki, które stwarzali steklo i to przynależało do niemieckiego rodu Riedlerów. Oni mieli mnogo takowych domów, gdzie stwarzali steklo. Mnogo stekla było. No. I potem przyszli komuniści i to zabrali, da? Ja. Tak było, da, tak było. Tak było. No, Idemo тут, tak? Widzicie, to jest grob niemieckiego roda Riedlerów. Oni mieli te firmy z steklą w Tanwaldzie, nie, w Desnie, w gradzie Desna. Jest także willa roda Riedlerów, a tu wy możecie je niżej Desna i góry. Okej. O, i tak wy możecie uwidzieć, to jest żelazna ścieżka, gdzie jak to się nazywa? Do Harachowa. Do Harachowa. Na Harachov a Sklářskou Porebu. Aha, dobro. No, jak widzicie, to jest żelazna ścieżka na Harachov i Sklářską Porebu. Tam to idzie do niejakiej jamy, gdzie żyją straszne czeskie straszila. A tu możecie widzieć něco interesno. To jest osobliwa żelaznica. Tu jest taka dodatnia linia. I to są te zuby. Nie znam, jeśli to możliwe uwidzieć na tym fotoaparacie. Poglądajcie. To są te zuby. To jest i z tego powodu, że tu są góry. Ako był wielki spad i niekakowy żelazny woz chciał jechać tam i transportować něco, przywozić něco, to było trudno. A te zuby pomagali tomu żelaznemu wozu, tomu vlaku, aby on mógł продолжать swoją trasę. To już nie jest nikako upotrebiane, nie jest nikako korzystane, ale jeszcze jako tu będzie na przykład wezti się nikakowy starodawny vlak, nikakowy żelazny woz, on jeszcze może na tych zubach, tymi zubami sobie pomagać. No, idemo. I вот możecie uwidzieć, to jest
mauzoleum, prosto takowy grobowy dom roda Riedlerow, niemiecki rod. Oni tworili, ja sam proczytał informację, oni tworili steklo jako jeden z największych rejonów produkcji stekla na całym świecie. 3 pokolenia i oni tak mnogo rozszerzyli swoją firmę. Tu możecie uwidzieć wszystkie te domy, te konstrukcje od firmy, która była, jak widzicie dobro. Nie można uwidzieć to wszystko. To było Riedlerowo. I tutaj mauzolej był zdzielany w XIX stuleciu. To nakazał konstrukcję, kazał to stawiać Wilhelm Riedel i oni tak to i stawiali i zakończyli w 1890 lecie i potem to trzeba było niekako poświęcić. No na żalość mnogo się tam swarili, było mnogo sporów między parafiami i oni czekali 4 lata i potem smogli się dogovorić i niekako to poświęcić. I no, tam był Józef Riedel pochowany, jako on był tam pogrzebany. Zakopany Józef Riedel był tam. Ako ja rozumiem dobro, to jest tak, że Józef, który kazał, aby postawić Riedelową willę, którą ja myślę jeszcze będziemy widzieć. To jest niekakowy neogotyczny styl. Ja nie znam, jakowy to jest. Nie jestem nikakowy ekspert. Ako niekto jest ekspert, może napisać w komentarzu, jakowy to jest styl. Dobra, tu jest grozno. Jeszcze nemnogo i mogą mnie tam zakopać w mauzoleju. Możecie poglądać na te okraszenia. No na żalość potem tutaj rod Riedlerow, ako nie pamiętam, przenieśli ich ili prosto wsi i zumrzeli. Da, i potem nikt już nie starał się o tutaj mauzolej i ciała Riedlerów byli przeniesione na drugie grobisze, na drugi cmentar. I aktualnie to jest całkiem prazno. Da. Вот i możecie uwidzieć, to jest ta Riedelowa willa. Jest już nemnogo temno. No, jeszcze możliwe jest uwidzieć postawienie tego. Nakazał Józef Riedel, syn Riedela. I no i jest Riedeli ili Riedeli byli zwani królami stekla. Aktualnie w tutaj willi jest biblioteka, jest regionalny muzej, regionalnej historii i także muzej roda Riedelow. Tak jest? Tak jest. No. I tako. To jest Riedelowa willa w czeskim gradzie Desna. Okolo jest także krasiwy rezerwat przyrody Jizerne Góry. On ma przybliżno 300 kwadratnych kilometrów. Także tam można pochodzić. Jest mały park. Jest profesor Zbyniek. No, na żalość dnes to jest już zatworieno i nie mamy mnogo czasu. No, można poglądać na te ukraszenia.
na te konstrukcje jako pamięć roda Ridelowa. No a aktualno to je Česko. Dobro, treba idti nazad. Hvala vam velika za oglądanie. No, dragi ljudi, my jesmo уже na steži do poljskiego grada Szklarska Poręba. Jesmo jeszcze w Czechii. To jest koniec tego krótkiego turystycznego reportaża, tako możemy rekti i reportaża z festiwala. I to jest dobra możliwość, aby zdjęli krótki rozgovor z profesorem Zbyńkom Koldowskim, który także jest gitarist w muzycznej grupie Makule. No, dobry dzień, profesorze Zbyńku, Zbyńcze. Dobrý den. Dobry dzień. No, co wy, jakowa jest wasza robota? Co wy dělajete tako? Jo, tak já jsem profesorem na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci. Aha. No a vyučuju předměty především kolem zpracování signálů, takže tam mám takové různé předměty. Jedním z nich je teda MATLAB, což je jako jenom programovací jazyk, ale ten se zrovna na zpracování signálů hodně hodí. Takže to takhle stručně asi. Wy jeste mi govorili, że wy majete niekakové konexie z Wojciechom Merunkoju. No, to zas moc ne, nebo takhle, budu rád je dál mít. Já jsem vlastně pana docenta oslovil právě, jestli by byla nějaká možnost nám vypomoct s tou myšlenkou, že bychom, protože jsme pořádali teda hudební festival a že bychom ho chtěli jako částečně moderovat v mezislovanštině, že to je vlastně takový zpestření, že to můžeme chápat i jako recesi, i jako vlastně takovou vzdělávací záležitost, jako prostě dozvědět se na festival něco zajímavého. No, vy byli jste na jednom uniwersytecie, da, z Wojciechem? Jo, takhle. No, já přesně nevím, jak já musím zase restartovat Škodovku. To je Škodovka. Dobrá česká Škodovka, no tako i má svoje bědy i problémy. Já jsem tam vyčetl, že on vlastně působil na fakultě jaderný a fyzikálně inženýrský. A to je fakulta, kterou jsem studoval. Co je? Moment, restart, pauza. Ještě jeden restart. Ještě jeden. Jo, no to. Jest? Já musím vypnout plyn. Dobrý. To bude. Jest, dobra. Wierna Škodovka. No, a vy jste byli na jednom fakultě, da? Takže on tam, nevím, jestli tam studoval, nebo jestli tam jenom působil. Já jsem ji studoval, takže moje to je alma mater a on tam působil vlastně. Taky jsem, že v rámci toho projektu vykázal tu knihu a teď abych to řekl správně. Novoslovenský ili međuslovenský? Tak, asi ta novoslovanština. Tam bylo napsáno na Wikipedii, že to bylo něco kako tam bylo? Hmotnota? To hrozně vtipný, to byl nějaký fyzikální projekt asi mezi CERNem, ČVUT a ještě Akademií věd, možná ještě někým. A smyslem bylo poznání vesmíru a hmoty. No, to bylo zajímavý metod na rozšíření međuslovenského. No, dobro, i kako pytanie jeszcze. Kako međuslovenský jazyk? Rozumějete, nerozumějete? Velice dobře. Dobro? No, myslím, že nějakých těch, se říká 90%, no. Jo, 90%? Prostě myslím si, že jo. Že no, vždycky takhle, když tam máte nějaký videa,
a vlastně hovoříš a ještě tam pod tím jde, je to napsaný ještě vlastně latinkou, tak jako člověk rozumí ještě víc, jo, protože přece si ten text ještě čte, protože občas nějakému slovu malinko ty výslovnosti třeba ho tam nepoznal, jakmile je napsaný, tak to vlastně se ví hnedka, takže pak je ta srozumitelnost ještě větší. Jako. To je veliko interesno. Mnogo ljudi iz Ukrajine, iz Rosije, iz Bělorusí krąży takowa opinia, że czeskie to je veľmi nerozumlivý język i даже ja jestem widział komentarze pod moim kanałem. No da, međuslovijanski to je tako široko razumljive, dobro, može jego razumieju Ukrajinci, da, i Hrvati, i Srbi, i drugi, i može biti i Slovaki, no Čehi takože razumieju, međuslovijanski ne dovjerjali. A tu imamo, vidite, jasny primjer, że to je możliwe, że Čehi bez problema. Slyšite, ja jesam tu cijeli čas govoril na međuslovijanskom, bez poljskog, ja už jesam približno zabezpametil kako govoriti na poljskom jeziku i govoril jesam bez nikakvog prisposobienia języka, tako kako na kanale ja govorim, takože s nosovkami i drugimi osobliwościami i даже jesam govoril s dzieciami profesora i bez takože rozumieli. No, da, tam był Toniczek i on ima 10 let i potom jeszcze był kto? Aneška, tam má Aneška má 10, Toniček má 7. A, Toniček má 7 let i ma Toniček i on takože dobro rozumiel i Aneška 10. Jeszcze była przyjacielka Aneški i takože ja sam k nim govoril na međuslovijanskom. To było zajmljivo. I co jeszcze? A profesore, pytanie tako klasično, kako wy myślite, kakomu języku jest najbliższy međuslovijanski język, gdy tako słyszycie, kako byste rekli, co to jest za język, nie znam. Aha. No, dialekt. Tak, asi malinko. Mně samozřejmě přijde poměrně hodně blízký českému jazyku, protože ta gramatika je prakticky skoro stejná, jako jo, to je jako hodně podobný. No a pak ale se tam objevují slova, možná to dá, tak že trošku ty ruštině, jako, ale asi to není to ruština, když na mě mluví někdo rusky, tak nerozumím to. Da. A тут je możliwe rozumieć, tak. No i tak jakoby dialekt czeskiego z rosyjskimi vlivami. Asi, no, ale ono to bude spíš jenom takový pocit, protože třeba, jak se tam objevuje to G, že jo? Aha. Jo, takže to jsou takový, ale on taky navíc jako moc slovanských jazyků neznám, že jo? Neznám ani ukrajinštinu, jo, neznám jižní jazyky vlastně. A vy učili se jestli nějakých slovianských jazyků? No, já jsem v 89. mě bylo 10, takže jsem se rok učil ruštinu a to bylo v pátý třídě. Jedno léto. Tak, takže to je všechno pryč, to si pamatuju málo, nebo nic prakticky, jo. Takže to... No da. No i tak hlavno czeszski govoritelj, rodny govoritelj. Dobro. Co jeszcze? A gdy wy usłyszeli o međuslovijanskom? Ja jesam rozumiel, że ta idea da by prizvati niekogo od međuslovijanskog na festival, to jesam rozumiel, da by była niekakva zajmljivost, ale odkąd wy jeste usłyszeli o tutom języku? To nasdílel někdo YouTube video, vlastně tvoje a Roberta. Roberta, teď příjmení si nevzpomínám, má takový italské příjmení, že jo, má. Roberto a no a mě to hrozně zaujalo, to bylo úžasný, prostě jsem tomu nechtěl věřit, že existuje takový jazyk. No, dobro.
Zajmljivo. I tak tutaj YouTube je, kako bi to rekli, upotrebljiwy, pomaga k rozszerzaniu. No, a jeszcze jedno pytanie, co wy lubite делать, kako jest wasze hobby, ne znam, takové zainteresowania rozliczne. No tak včera to bylo jasný, že jo, takže trávím čas hodně s muzikou, jako ve volném čase. No, rád mám takový nějaký rekreační sport a mám rád turistiku, na kterou teda nemám vůbec čas, bohužel. Ale to se zase změní po čase třeba. No. A vy jste byli v nějaké škole muzycznej? Tak jenom my máme základní vlastně hudební školy jako pro děti, takže tu jsem normálně vychodil, jinak nějakou vyšší nebo střední školu jsem neabsolvoval, to ne. A kakové sporty vy ľubíte? A tak jenom tak si jako zaběhat kondičně prostě. Da by být fit. Tak. Da, jasné. No na běžkách rád. Běžky. Běžky to je, co to je běžky? Na lyžích. Na lyžích jako v přírodě. Běhání na lyžích. To je taky, dobro, to je taky jako Nordic walking, něco takové? Ne. No anglicky cross country skiing. A to já neznám, co to je. To je prostě na běžkách, normálně na ale na sněhu, dá? Na sněhu, jasně, no. Na lyže, dobro. No já i anglicky to neznám, i tak na českom jazyku takže nebudu rozumět. Zrovna jsme byli v Jizerských horách, což je ráj vlastně běžeckého sportu, jako běžeckých na lyžích. No, tam jsou výborné tratě. Dobro. No a pojedeme teď tady v Jakušicích, máte postavený nový centrum. Tam uvidíš, tam je obrovský areál právě tratí, jo. Je to hodně oblíbený. No, možno tam povesti sem uvidjeti, tako kako profesor govori. No i kako bi rekli, što myslíte, kako festival se odbyl? Dobro bylo, interesno? Ten se velice povedl, jsme nadmíru spokojení. Všecko se povedlo, všechno. Úplně všechno. Lidi přišli, počasí bylo pěkný, zvládli jsme program, byla tam mezislovanština. Takže byla zajisté. Jsme soutěže moderované v mezislovanštině, takže všechno se povedlo. Takže, no, imali jsme takože quiz w međuslovianskom języku, byli 4 pytania. Słowa to byli jablań, potem był czarna dira i potem była solfatara i jeszcze srbolužičské języki. I ludziom trzeba było ugadać, jeśli to A, B ili C i tak dalej. No to takože to było interesno. Na żalość nikt tego wideo zapisał. No, dobro. No i tak, to jest już koniec tego reportaża. Pozdrav wam, nechaj međuslovianska sila bude s vami. Privozite se do Tanvalda na knedlike, na festivale, takože na ržiske, to je takový šnicel. Da, no i всего доброго, поздрав. Ahoj, nashledanou. Dragi ljudi, prvokratno budem jedati domašnje české knedlíky. Mnogo dobro, hvala velika. Dobre knedlíky.